Ze mną jest Piotr Głowacki, członek polskiej ekipy filmu Prawdziwe zbrodnie w reżyserii Aleksandrosa Avranasa, premiera światowa podczas Warszawskiego Festiwalu Filmowego. Piotrze, czy możesz opowiedzieć trochę o swojej roli w tym filmie i jak pracowałeś z Jimem Carreyem? Pracowało mi się bardzo przyjemnie. Moja postać to jest postać, którą na pierwszym spotkaniu nazwaliśmy z reżyserem cień na smyczy, a głównym pytaniem tej postaci jest, kto tę smycz trzyma. I to jest w ogóle taki temat tego filmu, że każdy z nas, każdy jest trzymany na smyczy opowieści. Każdy z nas jest trzymany na smyczy opowieści mojej opowieści o mnie, ale i cudzych opowieści o mnie. Na smyczy tajemnicy, na tym, czego nie chcę, żeby było ujawnione i na tym, jak jest pamiętane, czyli tak naprawdę na smyczy historii, na smyczy historii rozumianej jako opowieść. I opowieść, która tworzy prawdę, a nie która jest prawdziwa. Więc już tak jak opowiadam, o czym jest ten film, a z drugiej strony jest to film gatunkowy, kryminał, to było to, z czym pracowaliśmy, czyli jak w formule kryminału opowiedzieć właśnie tak naprawdę o dramacie każdego z nas, na przykładzie dramatu pisarza, czyli człowieka tworzącego opowieści. To jest film, który jest bardzo głęboko zakorzeniony w najnowszej właściwie historii Polski. To jest historia, którą żyła cała Polska. Jak w tym środowisku odnalazła się międzynarodowa ekipa tego filmu? Oczywiście na tyle, na ile było to potrzebne dla inspirowania się, dla odnalezienia to jest tak jak z nazwiskami, które mówimy wszyscy po angielsku. W filmie. Jest to też zabieg specjalny. Nawet został stworzony, reżyser chciał, żeby powstał specjalny akcent, który nie będzie akcentem domowym dla każdego z bohaterów, tylko będzie gdzieś akcentem pomiędzy. Tak, żeby każdy musiał wykonać ten gest po to, żeby pokazać, że opowiadamy o świecie, a nie o Polsce. Też istotne było w tej opowieści nie polskie konteksty, one były użyte do tego, żeby powiedzieć, że wszędzie na świecie, w każdym miejscu są ludzie, którzy dla zapewnienia swoich rządz, dla ich wypełnienia są w stanie zrobić dużo złego i że jeśli tego się nie oczyści, w ogóle jest pytanie, czy można to oczyścić, czy można się tego pozbyć. Jeśli się tego nie zauważy, to będzie zawsze pod spodem gdzieś kotłowało, gniło i w którymś momencie po prostu zawsze wypłynie na wierzch. Czy możesz opowiedzieć chociaż trochę o różnicach pomiędzy projektami, w których do tej pory brałeś udział, a tą koprodukcją międzynarodową? Też w życiu są różne okresy. Ja ten ostatni rok w moim przypadku to jest czas, kiedy rzeczywiście większość projektów filmowych, które brałem udział, to są koprodukcje lub mówię tutaj o Marie Curie, o właśnie True Crimes, czy ostatnio Who Will Write Our History, o Emanuelu Ringelblumie. Na pewno to, co od razu jest inne, to jest kwestia tego, że każdy dążąc, operując językiem obcym, musi wyjść z siebie. W związku z tym to od razu powoduje, że zaczynamy wychodzić z utartych ścieżek i musimy się otworzyć na siebie, próbować siebie bardziej zrozumieć. Uwaga nasza jest nakierowana na to, żeby bardziej współpracować. Więcej różnic nie widzę, to znaczy ja nie czuję, żeby polskie kino jakoś różniło się specjalnie od innych kinematografii, przynajmniej tych, z którymi się spotykałem. Zwłaszcza, że kino powstało w Polsce i to zostało wymyślone i stąd emanowało na cały świat. Jest jedna różnica, na przykład to o tym wspominałem na sali, istotna, że w amerykańskim systemie lub w takim autorskim systemie europejskim szwękier, czyli operator kamery, należy do pionu reżyserskiego. I to jest dla aktorów duża zmiana.
Zupełnie inaczej rozkłada się energia, inaczej się rozmawia, inaczej się jest na planie, kiedy to o miejscu postawienia kamery decyduje reżyser i wręcz często stoi za tą kamerą. Znam też sytuację w drugą stronę, kiedy przy Słabej płci, pracując z operatorem brytyjskim, mówił o tym, że jest zaskoczony, jak dużo pytań aktorzy mają do operatora, jak dużo z nim rozmawiają, jak dużo od niego zależy, że to jest film, biorąc pod uwagę, że jest to film lekki, był to dla niego mówił o tym, że była to dla niego najpoważniejsza praca, bo wymagano od niego najwięcej wkładu twórczego w relacjach z aktorami, bo polscy aktorzy zupełnie inaczej traktowali operatora, niż jest on przyzwyczajony do tego na Wyspach. Więc rzeczywiście myślę, że ta struktura, relacje między pionem reżyserskim a operatorskim i aktorskim, to są najciekawsze różnice w tej chwili dla mnie, kiedy spotykamy się w pracach z innymi kinematografiami.